Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy inny odcinek. Mamy paczkę. Przyszła dzisiaj. Co w środku zaraz zobaczymy. Rozpaczkujmy najpierw ją. Dodam tylko, że paczka przyszła tydzień czasu, czyli tydzień temu wysłana i dzisiaj jest. Co ciekawego to może być. Nowy odcinek, zupełnie nowym odsłonie. Czegoś takiego jeszcze nie miałem okazji robić. No i co mamy? Pudełko z tytułem TID Radio. A w środku co? Radiotelefon ręczny, tak zwany handy, marki TID Radio. Model, powiem szczerze, jeszcze nawet nie wiem, zaraz się wszystko okaże. Ok. Customer Support. Instrukcja obsługi i nasz radiotelefon. Model to TDH3. Tak się oto prezentuje. Instrukcja w języku widzę angielskim jest. Bardzo szeroko opisana. Instrukcja bardzo szeroko opisana. Ale przejdźmy do rzeczy. Będziemy sobie recenzować dzisiaj taki radiotelefon ręczny, tak mówię, model TDH3. Jest to dwubandowy radiotelefon na pasmo 2,70 cm. Jakaś nowość. Zobaczmy, co mamy, co dostajemy w pudełku po zakupie takiego radiotelefonu. W zestawie mamy ładowarkę na USB. Parametrów nie widzę, jest 2 A. Kabel USB typu C, klips, antena, podstawa do ładowarki. Możemy ładować sobie tutaj nasz radiotelefon i bardzo fajna sprawa, ponieważ jest zasilana ona kablem USB-C. Mi taki pomysł się bardzo podoba, ponieważ wszędzie możemy się podpiąć. Wszędzie mamy już gdzieś tam USB, zasilanie, wszędzie ładowarki USB, także eliminujemy dodatkowy zasilacz do ładowarki. Smycz, czyli standardowo, i to wszystko. No i nasz radiotelefon. Pozwólcie, że odłożę na bok. A mamy naszego bohatera. Pierwsze co się rzuca mi tutaj w oczy, to jest on bardzo ciężki. Ciężki, ale ciężar zapewne wynika nie z tego, że on jest ciężki sam w sobie, tylko z baterii. To się pierwsze rzuca, bo bateria ma pojemność 2500 mAh i ona robi robotę, ona jest ciężka. Bardzo ciekawa rzecz. Tutaj też mamy port ładowania USB. Sprawdźmy sobie od razu. Ja jestem bardzo ciekaw, czy działa. I zobaczcie, możemy ładować samą baterię. Przechodzi w tryb czerwonego światła, samo ładowanie. W tym momencie podpiąłem się do laptopa. Dla mnie bomba i bajka. Także to mi się bardzo podoba, duży plus, jeśli chodzi o taką funkcjonalność. I natomiast możemy samą baterię wpiąć, również ładowarkę i też mamy ładowanie. Bardzo fajna sprawa, to mi się podoba, bo jesteśmy uwolnieni od ładowarek. Ok, no to zróbmy pierwsze uruchomienie. W zestawie jeszcze jest oczywiście antena. Kurczę, może tak wysunie się, co? Może jednak z drugiej strony będzie lepiej. No wow. Antena, tak zwany koci ogonek, bardzo elastyczna, bardzo fajna. Naprawdę mam kilka radiotelefonów, oczywiście niedrogich, ale pierwsze co można wyczuć, to bardzo elastyczna antena. Zakręćmy sobie. No i zobaczmy, co my tu mamy. Mamy oczywiście pokrętło z włącznikiem i podgłaszanie. Mamy diodę LED do oświetlenia. Mamy dwie diody wskazujące stan. Podejrzewam, że od jednego VFO i drugiego. Wyświetlacz, numeryczna klawiatura, PTT. Na lewej krawędzi mamy pewnie jakiś włącznik funkcyjny. I to, z tego co wiem, to są podwójne PTT, czyli PTT dla kanału A, dla VFO B. Dla mnie super sprawa, bo wolę tak. Mam akurat tu w okolicy przemiennik, który jest tak zwanym crossbanderem, cross repeaterem i on ma wejście na 2 metry, wyjście na 70 lub odwrotnie można wejść.
i wtedy bardzo łatwo mogę wybierać, jak chcę wejść, a nie muszę przełączać na klawiaturze, także duży plus. Bardzo niewielki, to jest bardzo niewielki, bardzo małych rozmiarów. Możemy sobie go przyrównać do innego radiotelefonu. Pozwólcie, że przyniosę Quashenga, ostatnio popularnego. No i tak się prezentuje, jeśli chodzi o porównanie do Quashenga. Jest mniejszy, jest bardziej taki poręczniejszy. Jeśli chodzi o antenę, to zobaczcie, jak ona jest smukła i cieniutka. Widać, która jest bardziej elastyczna. Mi bardziej odpowiada ta. Ona się fajnie zgina. Quasheng ma już taką sztywną i ona, jeżeli ją zagniemy, to nie do końca się okształca z powrotem. Także jeśli chodzi o rozmiary, to jest on mniejszy i to mi się podoba. No to włączmy. Pierwsze włączenie. Załadował. OK. Tak wygląda po włączeniu. Mamy kolorowy ekran, kolorowy wyświetlacz. Gaśnie nam po iluś sekundach. Jedyny minus to, że jest całkowicie czarny. On się robi. I tutaj nic nie widzimy, czy on jest włączony, czy nie. Można zapomnieć, że jest włączony. Jedni mogą uważać, że to jest minus, drudzy, że plus. Zobaczmy sobie teraz jakieś funkcje. OK. Tu włączamy latarkę tym funkcyjnym, a jak przytrzymam dłużej, to wchodzę w odbiór FM. Działam zupełnie intuicyjnie, nie przeglądałem jeszcze instrukcji, także wybaczcie, ale działam zupełnie na czuja. Na maksymalnej głośności, taka ciekawostka, na maksymalnej głośności nie harczy nam głośnik, także jest bardzo ładnie to dograne. OK, to pierwsze koty za płoty. Przejdźmy sobie z powrotem do VFO. OK, z racji, że działam zupełnie intuicyjnie, to nie wiedziałem, jak wejść w menu, ale OK, jest przełącznik niebieski. Jak widać, jest on nazwa Bluetooth. BT skrót ma, ponieważ to radio ma Bluetooth. Budowany odbiornik i nadajnik Bluetooth i możemy dzięki temu nadajnikowi łączyć się z naszym smartfonem i dokonywać programowania radia, co uważam za duży plus, ponieważ wpisanie danych do przemiennika nie jest zawsze takie proste z palca, tak zwanego palca do radia, a jak jesteśmy gdzieś w terenie na nowym obszarze, gdzie mamy nowe przemienniki lub chcemy jakąś częstotliwość wgrać, tu lokalną, no to szybciej będzie to zrobić z poziomu smartfona, ale do rzeczy, jeśli chodzi o menu, podejrzewam, że one są standardowe, wszystkie funkcje, czyli mamy tutaj szerokość pasma, squelch, moc, mała, wysoka, oszczędzanie baterii, krok jeśli chodzi o strojenie częstotliwości ręczne, podświetlenie ile ma być aktywne, bip, vox level, total, czyli wyłączenie nadawania po pewnym czasie. Myślę, że w ręczniakach i innych radiach jest to dobra funkcja. Oczywiście kody na odbiorze, kody CT/CSS do nadawania, bardzo ważne przy przemiennikach. Głos. A powiedzcie mi, jak się tu wchodzi. OK. Wyłączmy. Nie lubię komend głosowych, ja je sobie wyłączę. OK. Skanowanie. Offset, jeśli chodzi o przemienniki, więc tutaj nic żadnych. Mówicie, nie ma standardowego menu. Proszę. Może wyłączyć rodzaj, kartą, język. Jak mam język wstępny? Chiński, angielski. OK, wystarczy. Również możemy dekodować sobie i odbierać pasmo lotnicze, więc ja sobie skorzystam z tego. Nadawanie, czy możemy użyć nadawania na... OK, słuchajcie, ja sobie zaprogramowałem z palca. W tym momencie górne VFO, duża moc, szeroko. No i zawołam, zobaczymy jak na moim odbiorniku testowym odbiorę. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bardzo czysta modulacja. I co można zaznaczyć, zauważyć? To nie ma takiego trzaśnięcia, trzeszczenia na końcu. Zobaczmy w drugą stronę, jak to zadziała. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ta funkcja, tak jak mówiłem, nadawanie na górnym VFO, przycisk jest osobny, nadawanie na dolnym VFO jest bardzo przydatna i dla mnie bardzo, bardzo korzystna, ponieważ tak jak mówię, w mojej okolicy korzystam z crossbandowego przemiennika i szybkie wybieranie, czy chcę wejść po 70 czy po 2 metrach jest bardzo korzystne.
Jest tutaj oczywiście funkcja również Dual Watcha, że on sobie cały czas przeszukuje dwie częstotliwości, nasłuchuje na górnym i dolnym VFO i ja ją sobie przetestuję, ponieważ ona dla mnie jest również ważna, bo tak jak mówię, zależy kto wchodzi na nasz crossbandowy repeater, czy po 70, czy po 2 metrach i chciałbym usłyszeć go bez względu jak wchodzi. Także sobie to potestujemy. Na ten moment tyle z ciekawostek. Zobaczmy sobie jeszcze złącze. Standardowe złącze do mikrofonu głośnika. I tutaj mamy również port USB. Z tym, że to już nie jest port od ładowania, ale prawdopodobnie od połączenia się z komputerem. I też ważna sprawa. I wydaje mi się, że bardzo fajna. Nie potrzebujemy żadnego kabla do programowania, tylko możemy skorzystać już właśnie z tego portu zwykłym kablem USB. Duży plus. Jak dla mnie duży plus. Ok, kolejna myślę przydatna funkcja. Mamy zapięty gdzieś przy pasku, mamy z góry diody LED. I zobaczcie, gdy nadaję po paśmie 2 metrów, czyli na VFO, zapala mi się lewa dioda. Natomiast jeżeli nadaję teraz po 70, mam diodę prawą. Zapala się prawa, czyli mamy od razu również bez widoku na panel, na nasz ekran, mamy wgląd, na którym VFO aktualnie odbieramy. Także również ciekawy feature. Dobra, z racji, że radio jak radio, posłuchamy sobie go później, jak on odbiera. Modulacyjnie bardzo ładnie wychodzi, co nagrałem. Odbiera również, ale ja z racji, że to jest kanał bardziej techniczny, nie będę się skupiał tutaj na cechach użytkowych za bardzo, ale spróbujemy sobie pomierzyć ten radiotelefon, czyli wykonamy sobie pomiar czułości, oczywiście pseudopomiar, bo to nie są warunki laboratoryjne, pomiar czułości, pomiar mocy wychodzącej i harmonicznych, także do dzieła. Ok, słuchajcie, zróbmy sobie pomiar czułości tego urządzenia. Wpiąłem tutaj regulowany tłumik, w tym momencie jest on na 0, mamy nasz generator. W tym momencie dajemy częstotliwość 145.00, taka sama na radiu, minus 115 dBm. No i zobaczmy, co odbiera nasz radiotelefon. Zdjęta jest blokada squelcha. Wyraźny sygnał 1 kHz. Z racji, że ja już nie mogę tutaj zjechać w programie, będziemy sobie po kolei zjeżdżać na naszym tłumiku. Minus 115. Dokładamy 10 dB tłumienia, minus 125. Minus 128, minus 130 dBm. Ten sygnał już jest, powiedziałbym, mocno zaszumiony, więc dołóżmy kolejne 10. Koniec, czyli minus 135 dBm to już jest sygnał nieczytelny. Tak naprawdę minus 128, minus 130, minus 131 to już jest mocno zaszumiony sygnał, więc czułość raczej poprawna, minus 130 dBm. Słuchajcie, jeśli chodzi o pomiar czułości, producent podaje tak dość standardowo, że to jest 0,25 mikrowolta. 0,25 mikrowolta to jest w przeliczeniu na nasze dBm około minus 119-120 dBm. No i my taki wynik osiągnęliśmy bez problemu, bo gdy sobie przypomnimy, to jest sygnał minus 120 dBm. W zupełności jest on odbierany, a nawet bym powiedział, że jest trochę lepiej, bo minus 125 to w zupełności jest jeszcze do odbioru, więc producent nie kłamie, a wręcz przeciwnie, trzyma się prawdy. Czułość bardzo dobra. Słuchajcie, jeśli chodzi o pomiar pasma 70 cm, minus 115 bez problemu jest odbierany. Dołóżmy jeszcze 10 dB, czy minus 125 dBm. Ta sama sytuacja co z pasmem 2 metrów. Dołóżmy w takim razie jeszcze 5, czyli minus 130 dBm. Ten sygnał jeszcze jest gdzieś tam dekodowany, więc sytuacja taka sama z 2 metrami. Czułość na obu pasmach spełnia założenia producenta. Przepinam się, zmierzymy sobie, jak wygląda
moc wychodząca z tego urządzenia na paśmie 2 metrów w 70 i jak wygląda rozkład harmoniczny. Ok, mamy pomiar dla pasma 70 cm, nośna włączona. Pamiętajcie, żeby przycisnąć dolne VFO w moim przypadku. No i mamy ton podstawowy, nasza nośna 35 dBm. Produkty produkcji, czyli druga, trzecia harmoniczna dość nisko, więc jest bardzo dobrze. Jak jeszcze poczekamy, to widzę, że spokojnie dojdzie również do 37 dBm, czyli moc 5 W na paśmie 70 cm również jest oddawana. No i zróbmy sobie jeszcze szybki pomiar na zakresie low, bo mamy do wyboru zakresy mocy niski, wysoki. Low dla pasma 2 metry to jest 31,7, 32,2, więc około 1,5 W mocy. I to samo zróbmy dla pasma 70 cm. Nie dodałem chyba. Nie, jest ok. Dobrze. 31,4, więc troszkę mniej. To jest około tam 31,4. Już sprawdzamy. To jest około 1,4 W, więc wszystko ok. Dwa zakresy mocy działają. Jeśli chodzi o produkty powstania harmonicznych, bardzo niskie, więc radio jak najbardziej pod względem nadawania i odbioru działa poprawnie. Słuchajcie, przetestowałem przed chwilą programowanie za pomocą smartfona, idzie to super. Niestety nie mam jak nagrać, ale szybko, sprawnie łączy się przez Bluetooth. Tu jest ikonka Bluetooth, ja w tym momencie może go wyłączę Bluetooth, żeby nie czerpał mi baterii. Ale spróbuję połączyć się również chirpem po USB. Wybieramy, jak może to zrobić. Może pokażę Wam, bo możecie spotkać na pewien problem, na jaki ja napotkałem, ale ok, do rzeczy. Mamy naszego chirpa, mamy włączone radio i podłączone pod USB. Wybieramy sobie radiostacja, ściągnij z radia, wybieramy odpowiedni port, u mnie COM akurat 1, TID radio. I zobaczcie, na TDH3 niestety, tu damy nie pytaj ponownie, niestety nie łączy się, a więc wystarczy wybrać inny model TDH3 HEM, czyli HEM radio. Nie pytaj ponownie i jedziemy z koksem i jak widać bardzo szybko odczytuje całą pamięć. No i zobaczcie, możemy sobie programować również i tak. Także plus wielki. Kilka słów podsumowania. Co otrzymujemy dostając taki radiotelefon do ręki? Otóż mamy niewielkie gabaryty, jeśli chodzi o radiotelefon. Miękka antena, dwupasmowy odbiór i nadawanie, kolorowy wyświetlacz. Przede wszystkim w radiach tej klasy cenowej możliwość połączenia się Bluetooth z telefonem i programowanie z naszego smartfona, co uważam za wielką zaletę. Kolejną zaletą dla mnie są podwójne PTT i podwójne VFO z osobnymi PTT. Dla mnie to jest bardzo pożyteczna funkcja. Ładowanie USB typu C baterii samej możemy ładować, jak i poprzez ładowarkę, która również jest zasilana USB-C. Dużej pojemności bateria, 2,5 tysiąca mAh. No i jak również możliwość zmiany firmware'u, bo z tego co się orientowałem, co gdzieś widziałem, już są alternatywne firmware'y, co może tylko nas nastrajać i napełniać nadzieją, że będą tutaj podobne feature'y jak w Quashengu, czyli odbiór na pasmach KF-owych, odbiór jednowstęgowej emisji, jeśli zapaleńcy dobiorą się do procesora, do wsadu i coś tutaj spróbują pozamieniać. Także możliwość również programowania bezpośrednio z kabla USB, bez tego śmiesznego kabla typu K do programatora, ja również uważam za zaletę. Także bardzo fajne, przyjemne radio, sprawiające wrażenie naprawdę konkretnego. Tu nic nie czeszczy, tu dobrze się to trzyma ręki. No jest stosunkowo niewielkich gabarytów. Jest jeszcze mniejszy jak Quasheng, który już uważałem, że jest niewielki, a ten jest jeszcze mniejszy i wydaje mi się, że lepiej zbudowany. To tyle. Jeśli komuś pomogła ta wideorecenzja, nazwijmy to bardzo się cieszę. Myślę, że w tej kwocie
Mamy ciekawy radiotelefon z powiewem pewnej świeżości, z kolorowym wyświetlaczem, z nową funkcyjnością. Także polecam do testowania i zapraszam. Trzymajcie się, hej!